Jakieś branie na tym spławiku. Teraz pytanie, czy mi się uda to zaciąć? Jest, udało się. Zobaczymy, co to będzie za ryba. Zaczynamy od karasia. Dobra, cel na dziś. Nagrać spot F1, ale na spławiki. I zobaczymy. Chociaż mógłbym próbkowo, dobra, próbkowo na razie ustawię jeden zestaw. Taki, który wczoraj najwięcej ryb dał. Nie ten. To był ten zestaw. Tak, to był ten zestaw. Ten zestaw wczoraj dał najwięcej ryb. Jak nagrywałem tam 34, 31, tu damy 6 metrów clips. No i zobaczymy. Oczywiście tu jest 5 metrów, jeżeli stąd rzucacie, jak gdzieś tam się cofniecie z tymi kijami, to tak ja bym sugerował rzucać to na 6. Że ja mam jeszcze jakąś zanętę w spodzie. Ona mi chyba została, ta wczorajsza, tak. Tutaj co nęciłem na śmietanę wszystko. Czy to jest wszystko to, co było tam wczoraj na filmie? Dobra, 5 metrów. 5 metrów, dobra. Tak mi się wydaje, że zawsze jakby troszkę o metr mniej można to ustawić klips na spodzie niż łowimy. I powinno być dobrze. Zaczniemy od 7 porcji. Później bym zobaczył. Tu widzę, ludzie łowią F1. Co ciekawe, ja wczoraj nagrywałem tam na obniżonej temperaturze, tak? Dobrze mówię? A dzisiaj mamy tu normalną przez ileś tam godzin. Dajcie znać w komentarzu, czy ten spot tamten 34, 31 bierze w ogóle na obniżonej temperaturze? Podejrzenie mam, że bierze. No ale dajcie znać, jak to u was tam funkcjonuje. Ja sobie tu spróbuję jeszcze jakoś to ustawić, sprawdzić, jaka jest głębokość, bo no nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, jaka to jest głębokość i ustawiłem 1,30 m na tych spławikach. 1,55, 1,5. Ej, to na oko trafiłem. Na oko trafiłem, dobra. Teraz ja spróbuję poustawiać jakoś te zestawy sobie spławikowe. Fajnie jakby mi tu na grunt też brało tym, co rzuciłem, no byśmy wiedzieli, czy na pewno bierze. Ludziom tu na czacie coś wyskakuje. Druga pozycja to wiecie, jaka jest tutaj na ustawienie się, żeby łowić. Tutaj można stanąć 5,9, o 5,9, 5,1, 7, 8 metrów tutaj rzucając. W zasadzie to jest to samo. Teraz tak, tu jest jakieś branie na wędkę tomu. Samo się zacięło. Najlepsza sytuacja, nie? No nie trzeba walczyć, żeby to zaciąć. Samo się coś tam przyczepi. Tylko, że to jest karp. Teraz pytanie, czy ustawić jakieś głęboko? No ale ładny, 5-kilogramowy. Właśnie na takim troszkę ryzyku dałem 12-kilogramowe przypony, wytrzymałość. Nowe haczyki sobie kupiłem, bo nie wytrzymałem. Mam tu śmietanę na tym. Nie mam żadnego, na żadnym Dipa Tutti Frutti. Dobra, może zwiększymy to. 45 i zobaczymy, jak się tu zachowa. Tu miałem tego karasia. No patrzcie, no tak jakby trochę stoi. To tak coś się nie zgada z tym. Może nie jest tak regularne to dno, więc trzeba byłoby sprawdzić. Tu mam ten mleczny krem założony i ten nowy haczyk tak samo. Sobie sprawdzimy, zobaczymy. Może bym musiał jakąś inną przynętę. Tylko jaką właśnie? To jest ten problem na gruncie, nie na gruncie, tylko na spławiku. Że nie możemy tu używać tej kukurydzy sztucznej. I pytanie, co założyć na spławiku. Nawet będę kombinował. No mam tutaj przynajmniej F1 na gruntówce. Będę kombinował i jak wykombinuję, to wam to pokażę. I oczywiście, tak jak kiedyś mówiłem na filmach, o ile się pokazał, to znaczy, że miało to sens. I ten się film dlatego ukazał, że mi jednak faktycznie miał sens. Dobra, to ja łowię, kombinuję i może coś wymyślę. Tam jest jakieś brania na tym spławiku, że właśnie wiecie, na 3 wędki spławikowe to jakiś rezultat będzie. Musiałbym faktycznie może zacząć od 3 kijów. Ta sama przynęta, te same haczyki i ewentualnie inny grunt, nie? Tutaj mam 1,30 m, tam 1,50 m, to może jeszcze 1,10 m ustawić.
Coś koło tego. Jak jeszcze by mi wpadł... O, tu podniosło spławik. Jak jeszcze by mi wpadło na przykład... O, jest F1 na spławiczek. Super. I jeszcze jakby mi właśnie wpadł gdzieś tutaj na F1, chciałem powiedzieć, na gruncie. No ale już mam tu na spławiku F1, także to jest to, co chciałem. No może bym... O właśnie, jeżeli testuję przynętę... Najpierw spróbuję ustalić, na jakiej głębokości łowić i ewentualnie jak już mi więcej by podeszło tych F1, to mógłbym założyć, nie wiem, jakieś ciasto miodowe albo jakiś inny rodzaj ciasta, albo jakiegoś robaka kombinować. Coś takiego, nie? Dobra, no. To ja to ucinam w tej chwili. No chyba, że tu wpadnie jakaś na moment. No, jest coś tam. Dobra, zobaczymy, co tu siedzi i wtedy... Aj, karaś. No, dobra, to ja się wyciszam i się odezwę do was, jak coś już tam wpadnie fajnego. No, zobaczymy, co tu siedzi. No i tylko karpik. Tam jest też jakieś branie. No bo i chwilę zmieniłem temu przynętę tutaj. Dobra, tu się coś udało zaciąć. Zmieniłem sobie F1. F1. Trochę trzeba było poczekać na tą rybę. Jedną i drugą. Jest coś tutaj. Zobaczymy, czy w ogóle jakiś rekord tygodnia wyciągnę na tym. Dobra, a ja w tej chwili zmienię sobie tutaj na Tutti Frutti jednak. I zobaczymy, co ja tam wpisałem, nie tak? Tutti, dobra. Zmieniam na Tutti. I zobaczymy, jak tu się na Tutti... Co się będzie działo. Na tym środku ja tam zmieniłem sobie na mleczny krem kulkę i dałem sobie dipu właśnie Tutti Frutti. Zobaczymy odwrotnie jakby, co się będzie działo. A może jakiś neutral pellet, coś takiego. O, rekord tygodnia F1 wyskoczył. A tu niestety trzeba będzie się z jakimś karpiem pomęczyć. Bo ten przypon 9 trzeba będzie dać większy. Albo za chwilę zrobię to, co miałem, czyli dam tutaj sobie trzecią wędkę, tak? No mieliśmy sprawdzić, czy biorą F1, po to był ten zestaw gruntowy rzucony, żeby wiedzieć, czy na pewno biorą F1. Wyciągnąłem już dwie F1 na spławik, to można dać byłoby tu sobie wędkę spławikową trzecią i się nie męczyć z tymi. Dobra, tu wyciągnę szybko. Tak z zastanowieniem mówię, bo widzę, że coś tu się dzieje na którymś zestawie i teraz... Dobra, to jest ten. Dwójkę rzuciłem bliżej. Spłoszyłem tą rybę, dobra. To jak kombinuję, zobaczę, co się jeszcze uda. Czy ja tego za daleko nie rzuciłem. A tu na tym zestawie mam... O, mleczny krem 10, tak jak wspomniałem, i Tutti Frutti. Jeszcze bym musiał wtedy w takim razie trzeci zestaw wyciągnąć i wtedy zobaczymy. Dobra, zobaczymy, co tu siedzi. Teraz tak, ja bym tam potrzebował też zaciąć... A może inaczej. Tam się samo zacięło. Dobra, tam jest linek, to się nie przejmuje, że spadnie. Chyba, że to był Kowalski, to bym się wtedy przejmował, nie? Albo Kwolek, o, jak ja to ostatnio zacząłem nazywać. Chociaż widać, ten Kowalski mi został. Macie jakiś problem w ogóle z działaniem dzisiaj serwera? Bo zamula. Zamula mi coś. Dobra, to tutaj na tych zestawach coś się zaczęło dziać. Tu jest, jak widzicie, linek zwykły. Na spłowiczek. No i ja coś kombinuję. Zobaczymy. Może jakieś faktycznie jakieś rekordy tygodnia fajne powyskują na te baciki. Ale agresywne branie w tej chwili się tu odbywa. No tak, zobaczymy, czy ja to chwytnę. Najlepiej jak same się zacinają, sobie zaczynają płynąć gdzieś w bok, nie? Co to może być? Tak mocno podbija, podskakuje, wykłada się. I co? I co teraz się w tej chwili stanie? Zobaczymy, co to będzie za ryba. No, zdecyduj się. Nie ma co czekać. To chociaż dobrze i niedobrze, że w tej chwili tam nie biorę nic.
Bo bym się denerwował, nie? Dobra, zobaczymy co to będzie za ryba. Pospól znowu. Straszne. I co? Łowimy na zanętę śmietanową i to nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Myślałem, że trochę wyeliminuję te karpie pospolite z brań, ale mimo to biorą. Także one mają swoją jakąś godzinę i wtedy zaczynają gryźć. Ja sobie za chwilę zanęcę tu zanętą Tutti Frutti i zobaczymy co to zmieni. No bo jak mi tak podchodzą tutaj te pospolite, na czacie widziałem, że tam też ktoś tam napisał, możliwe, że się nagrało, że atak jest karpi pospolitych, także no, może tak po prostu one napływają. Też ostatnio zauważyłem, że na jakieś wieczorem potrafią napłynąć. A tu mam tą zanętę z Full Tutti Frutti z bazą kukurydzianą i z śmietaną w atraktorze. Dobra, rzucimy może nawet 14 porcji, czyli 2 razy po 7 rzucę. I wtedy zobaczymy za chwilę, co tu się będzie działo. No, zobaczymy, co teraz tu siedzi. O! Zamkłem tą rybę. Linek kwolek, co ja teraz uczyniłem? 1,5 kg, nawet nie zobaczyłem, co widziałem. Ale fajna sprawa. I teraz co? Znowu siadło na to, co wymyśliłem. Czyli mleczny krem 10 i tutti frutti w dipie. Ciekawe, ciekawe. A tamte zestawy ja muszę przerzucić, bo wiatr mi pcha od brzegu. W sumie tak troszkę po skosie odtąd, o, w tamtą stronę. Dokładnie tak jak się układają, nie? Okej, to ja łowię. A jeszcze miałem pozdrowić co? Szetki? Szetki? Dobrze, ja czytam, ja zawsze mam problem z czytaniem, nie? Szetki karpiarz. No, także pozdrawiam. Co tu siadło samo? Karasiek, dobra, to możemy tą wędkę odłożyć. Bym się wcale nie przejmował i spróbowałbym tu zaciąć, bo... O, tu jest karp. Może karpia nie chcę łowić, ale... Wolę wyciągnąć takiego karpia niż tego karasia tam 20-gramowego najpewniej. Tu jest też branie na to ciasto jajeczne. Teraz nie, tu jest ciasto miodowe. Teraz trzeba poczekać. Albo wyłoży ten spławik, albo przytopi, nie? O, to jest pytanie. Już chciałem to zacinać. A tylko tak lekko. Przycisku. No, zdecyduj się, rybo, zdecyduj. Najgorsze, że to co chwilę wypływa jakby z łowiska, nie? Tu jest teraz znowu branie na tą dwójkę. Tak, dobrze mówię? Która to wędka bierze? Nie. To jest ta Tutti Frutti. Ale agresywne branie. To będzie karp jakiś. Takie branie jak amury, nie? A to amurów nie ma. Całkiem dziwnie to bierze na tym spowiku tutaj, na tym miedzianym. Dobra, spróbujemy to. Oho. Kolejny karp pospolity. No dobrze. Całkiem fajne ryby przynajmniej biorą tutaj na tym spłowiczku, nie? Bacikiem można połowić. Tylko, że takie to nie wskoczą w rekordy tygodnia, ale ładnie płynie w boczek. No chodź, chodź, chodź do siatki, chodź. Muszę łowić następne ryby, a nie się z tobą bawić. Dobra, na brzeg zapraszam pana. Go zaprosiłem. Dobre to było, Mati, dobre. Dobra, to ja robię zestaw na nowo i łowię dalej. Chyba się o pomoc urwał. No kolejne agresywne branie tu na tym środku. A nie, dobra, to nie środek, to lewe. Na środku to mam rybę. Tam na oko z 5 kg może karp ma. Ja się przestałem nim przejmować, bo mówię, tu mam branie, tu jakiś tam się okazało, że to jest karasek, czy tam jakiś mały karp, tu pewnie jakiś... Dobra, nie przejmuję się tym dinki, tu zobaczymy co tu jest. O, namiotowe słabiutko, więc mówię, sprawdzę jakąś inną przynętę. O, tu domyślnie, zobaczcie. Kolejny karp i ten karp jest
Na takiego robaka czerwonego. Z tych innych wariantów. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem. O, ryba mi uciekła. No może i dobrze. To ten dinki tam malutki spadł. A tutaj co to jest? Tak walczący karp pospolity. Mi się wydaje, że ma z 5 kg, ale może mi się wydaje, bo no może jest trochę większy. No chodź, ciebie nie chcę już urwać. Popływałeś, to się chyba zmęczyłeś. Zapraszam pana do siateczki. No chodź. Dobra, jakbym się troszkę cofnął i teraz może do przodu podejdę. Patrzcie, nie sięgnął go. Tam jest jakieś branie. Tu znowu urwałem przypon. I ja nie wiem, co je dzisiaj czynię, naprawdę. O, ale tego to ja się nie spodziewałem. Kochaku na czerwonego robaka. Dobra, to jest jakaś rekompensata za urwania tamtego. Ale dlaczego ja tam urwałem? Przypon 12 kg. Jakiej wielkości mógł być to pospolity? Tu już je zwiększyłem. Tak, to jest ten zestaw, gdzie mu zwiększony przypon na 18. Kolejny rekord tygodnia na spławik. To jest najważniejsze i najciekawsze w tym wszystkim. A to, że tutaj tam coś pourywam, to nie jest problem. Tam akurat na to mnie stać na tym koncie. Ale no... Przypon 12 kg i przypuszczam, że to był jakiś karp taki, nie wiem, ile on mógł mieć. Mówię, wydaje mi się, że z 5 kg. Dlaczego one tak mocno walczą? A, to nieważne. Dobra, zobaczymy. Nakładam znowu tak, jak to miałem. Z trochę mocniejszym przyponem, bo wędki są wytrzymałe. Chociaż tu mam bez przyponu i linkę 7,7 fluorokarbon. I haczyk 10. Tu jest jakieś branie gdzieś. Dobra, ale nie będę ciągnął. Przytopiło ten spławik, ale chyba było za późno. Dobra. A tutaj się coś dzieje. Zobaczymy, co tym razem jest. Tym razem karaś. Czyli tak randomowo można strzelić sobie jakiegoś koi karpa, karpia takiego jak to kochaku na czerwonego robaka. Ciekawe. Ja pamiętam, jak na początku nagrywam jakieś pierwsze filmy z miedzianego, to było na tamtym pomoście i tak się zastanawiam, trzeba byłoby do niego wrócić i zobaczyć, jaką ja przynętę używałem. Bo też się bawiłem chyba z pławikiem, a może jakąś, nie wiem, kukurydzę miałem po prostu założoną zwykłą. Ja mówię, że kukurydzę się nie da założyć. No właśnie, zwykłą kukurydzę założyć. Może coś w tym jest. Za chwilę to też chyba przetestuję. No, zobaczymy, co to za branie. Tutaj można próbować. Można próbować zaciąć, bo płynie troszkę w bok. O, jest F1. Sobie spojrzałem na rekordy tygodnia i ja tam jestem aktualnie na 3 pozycjach w tygodniówkach Polski na spławiczek. I widziałem, że jest też ktoś użył, tylko że tam ktoś miał 2 kulki, miał chyba 15 plus właśnie 10 takie. Znaczy jakieś tutti frutti 10. I szukałem, to tylko te są w rozmiarze 10 i mówię, a zobaczymy właśnie taką pojedynczą. I co? No i jest. Tu się uda coś zaciąć. Jakiś czas temu zanęciłem z powrotem tą zanętą śmietanową. Tak z ciekawości i może ona da więcej F1. Tu też bym musiał dać ten czarny hak jakiś albo jakiś inny czarny hak. Chociażby tą mugę i przetestujemy teraz na wszystkich tych. Do Tutti Frutti 10. Tu mogę zostawić ten mleczny krem. Czy dostanę przypadkiem na to więcej F1? A tutaj sobie sprawdzam, bo jeszcze w rekordach tygodnia ktoś widziałem, że ma złowione na ten wariant sura tego czerwonego robaka. Haczyczek mniejszy dałem. Na tą kukurydzę strasznie mało generalnie wpadło rybek. I przede wszystkim zaczęły jakieś tam karasie brać, więc dlatego szukam, kombinuję, co tu jeszcze mogę ustawić. Dobra, jakiś mniejszy grunt. Myślę, że 110 cm będzie w sam raz. Tutaj. Tu będzie pewnie karp znowu, co?
Te karpie straszne są na tym spocie. Lepiej by była obniżona temperatura, mniej by chyba ich było. Dobra, to ja poluję dalej. Co to może być za ryba? Szkoda, że nie nagrałem przed chwilą, bo miałem branie tu na spławiku. I oczywiście wyciągnąłem tą rybę, tylko nie nagrałem, bo taka, mówię, taka mała, bez oporu, bez walki, po co to nagrywać? A to kwolek, niecałe 500 gram. Także mam o takiego na czerwonego robaka, tego, którego pokazywałem, tego wariant Sura. A tutaj co się bawi? O, jest kolejny F1. Dobrze, to mamy jakieś rybki. No i teraz tam bierze. Tam bierze. Zobaczymy, co to siedzi. Co my tu mamy teraz? O, co ja tu dzisiaj wyciągam na tym? Ten zestaw do takiej zabawy wyciąga całkiem dziwne ryby. Mamy kowala. Ma czerwonego robaka. Mamy teraz zbrzane. Mamy kochaku. F1 jeszcze brakuje, żeby na czerwone robaki wziął. Ale dobra, jeszcze troszkę postoję. Dobra, słuchajcie, to mówię, idzie coś znowu małego. Po co to pokazywać? Ale, no mówiłem, F1 to F1, nie? No to pokazuje. Nieważne, że mały, ale też dało na to. Na tego czerwonego robaka musiałbym może większy haczyk założyć. I tu chyba ustawiłem 110 cm, także musiałbym na wszystkich zestawach tak poustawiać, żeby mieć jakieś... No to teraz takie, dobra, 120, ale takie branie jest ciekawe tu na tym zestawie prawym, więc muszę to odłożyć. No i teraz tak na boki, dobra, udało się przyciąć, to będzie pewnie karp. Przy takim sposobie brania to będzie pewnie karp, tak, pospolity. No co za dziadowska ryba i patrzcie, kolejny przypon urwany. Ale chociaż nie, tu inaczej, ja przyponu tu nie miałem, bo mam fluorokarbon 7,7 kg na tym zestawie, to jest to, co prędzej mówiłem. No dobra, ale tak byśmy tak zostali dalej przy fluorokarbonie i bym nie dał tutaj przyponu, mógłbym dać większy troszkę haczyk. Damy jeszcze dalej tego czerwonego robaka. O. I znowu coś się dzieje z rywalami, tak wygląda, nie? Dajcie znać, jak u was. Już prędzej to chyba też wspomniałem, ale no jest zamula strasznie. Dobra, to ja łowię. Jak będę mógł. No zobaczymy, co tu teraz będzie. Urwę kolejny raz. No, może się ten nie urwie. No, całkiem ładny karp. No chodź. 8 kg. Co ciekawe, chwilę temu miałem 4-kilogramowego i on wyskoczył w rekordek tygodnia. Jaki my mamy dzień tygodnia? Poniedziałek? Znaczy serio, poniedziałek dzisiaj jest, no? O tym nie pomyślałem, dlatego tak hurtowo te rekordy tygodnia wyskakują. O tym to nie pomyślałem, a tam mamy na 99% karasia, więc bye bye karasiu, nawet nie waż się zjeść moją przynędę. Dobra, ja to sobie a tu kolejny rekord tygodnia wyskoczył. No trochę tych rekordów tygodnia wpadło, ale tak to się można w poniedziałek tylko pobawić. Aż nieraz da się, coś tam się uda w piątek, w sobotę, w niedzielę, zależy od gatunku ryby, nie? Dobra, słuchajcie, mam jakieś sensownie wyglądające F1 na spowiku, jest. O, prędzej też miałem, ale nie na taki zestaw prosty. Taki założyłem wariant czerwonego robaka, zmieniłem haczyk na rozmiar 9 i dostałem teraz takie F1. Jak widzicie, tam jak miałem jakieś fajne brania, ale tak, na środku widziałem na to pewną karasia i go spłoszyłem. Nie chciałem karasia. Chyba, żebym widział, że to trofijne, to tak, to zapraszam. Ale tak to, o, to będzie piękne F1. Chyba największe dzisiaj na te spławiki. 2,4 kg na spławik. Piękny wynik, piękny. No to takich to chciałbym nie położyć, a wszystkie inne ryby to można społożyć, bo to nieinteresujące jest. No, ale to myślę, że to już
Będzie fajna sztuka na zakończenie tego połowu. Spojrzałem sobie na rekordy tygodnia. Nie wam chyba pokażę te rekordy tygodnia, bo dość zabawnie wygląda. Tu sobie jeszcze testuję troszkę inną przynętę. Ale wygląda na to, że całkiem dobrze sprawuje się u mnie ten zestaw. No to już któryś tam F1 wpadł. I znowu te jakieś haki, dziwności. Ale widzicie, działa. Jak działa, to znaczy, że chyba ma sens. Jak ktoś chce sobie pobawić się z pławikiem, oczywiście. Ale na grunt też da się połowić, jak na początku przez chwilę miałem. O, patrzcie, kolejne F1 na tego robaka i to też. To jest chyba drugi co do wielkości. Wow. Możliwe, że znalazłem przynętę i sposób na to. Ciekawe. Tamten oczywiście wyskoczy w rekordach tygodnia i ten zapewne też wyskoczy. Coś czuję, że będę miał 4 miejsca w tygodniówkach. Przy F1. I tak samo jest w Karpiu Pospolitym, się okazało. Ich trochę też połowiłem. A byłoby jeszcze więcej, jakbym ich nie urywał, nie? Ile odpadło takich dosyć fajnych. Coś mi się wydaje, że były na pewno 5+. Dobra, nie będę przedłużał. Film miał być z zabawy i myślę, że całkiem fajnie wypadł. Trochę tych ryb jest, za dużo tych karasi, ale mamy kochaku, mamy F1, co było celem, żeby połowić. Jakaś tam żona wyskoczyła, nawet kwolki są. Także ciekawie. Dobra, za chwilę się zobaczymy najpewniej przy kawiarni. Dobra, to zobaczymy, co my mamy w kawiarni. No, nie mam na pewno 3,5 kg F1. Tego coś mi się wydaje, że może jakiś tam na tych braniach też był ciekawy tego typu karp, ale mamy tak, w kawiarni mamy za te karasie, których nie lubię, ale przynajmniej pod kawiarnię się zgadzają. Tu mogłem sprzedać najpierw to też, nie? Ale dobra, tam te są mniejsze chyba niż te, które były wymagane. O, jak się to udało? Jak to się udało? Dobra. Czyli przypasowało, coś tam w tej kawiarni sprzedałem. Teraz zobaczymy, co tu mam. Także te nasze wygłupy spławikowe wyszły, myślę, że nie najgorzej. Mogły wyjść lepiej. Bym cały czas miał ten zestaw od początku, który później używałem. Chociaż ten kwolek wpadł na zestaw mleczny krem, nie? Tą kulkę 10 z dipem mleczny krem. Daje to do myślenia. No i tych parę rybek zbłowionych na czerwonego robaka, tego wariant ten drugi. Jeszcze bym tam poszedł zobaczyć, czy tam coś się nie bawi na tych zestawach. Ale w międzyczasie, już kończąc, pokażę wam rekordy tygodnie polskie na teleskop oczywiście. I tak dosyć zabawne, jak się jedzie. W poniedziałek można się pocieszyć. Patrzcie, tu jestem dwukrotnie. Tu też będę przy okazji F1, ale tutaj niżej. Coś dziwne, że nie wpadł ten 2-kilogramowy, jeszcze się nie pojawił. Przecież miałem 2-kilogramowego, nie? To powinien być tutaj też dalej bym był na 3 miejscach, tylko bym był na pierwszej pozycji. Te serwery coś dzisiaj chodzą jak chodzą. O, i tu jestem w tych pospolach. To też myślę, że jakieś 2-3 sztuki zerwane to były takie powyżej 5 kg na spokojnie, nie? Także o, a tam coś sobie siedzi albo już odpłynęło. Ja kończę. Dzięki za obecność. Dzięki za obejrzenie. Dzięki za łapki w górę potencjalnie, które tam pozostawicie. No i na razie. Ja sobie muszę to powyciągać. To, co tu wpadło. O, tu mamy kolejnego jazgarza. On tym pewnie też na rekordy tygodnia by podszedł. Ok. No pa wszystkim. A ja sobie to jeszcze wyciągnę i kończę.